Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Złoty, co dalej? Bo dzieją się ważne rzeczy w czasie świąt. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Złoty, co dalej, bo dzieją się ważne rzeczy w czasie świąt. Wydarzenia ostatnich godzin przyniosły ważne, przełomowe moim zdaniem krótkoterminowe wydarzenia, ponieważ przełamaliśmy poziom 4,65 na euro-złotym, a to implikuje zmiany na rynku euro-złotego, który jest głównym wyznacznikiem siły albo słabości krajowej waluty i mogą determinować to, co się wydarzy na rynku złotego w okresie świąt, w czasie końcówki 2022 roku, a sygnały są jednoznacznie optymistyczne. Złamanie wsparcia 4,65, jak widzimy na następnym wykresie, oznacza także wyłamanie dołem z ponadmiesięcznej konsolidacji, która trwała na rynku, a średnioterminowa perspektywa pokazuje, że przełamana zostaje także linia osłabienia krajowej waluty, która zaczęła się tworzyć od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Natomiast moim zdaniem najważniejsze przesłanie, które płynie z tego przełamania poziomu 4,65 na euro-złotym, jest takie, że otwiera się perspektywa umocnienia złotego o kolejne 10 figur i prawdopodobnie będziemy świadkami próby, być może nawet gwałtownego umocnienia krajowej waluty, tak żeby zakończyć ten rok tak jak najniżej, czyli żeby złoty był jak najsilniejszy, być może najsilniejszy w całym tym roku, i ta presja, która jest obserwowana po przełamaniu poziomu 4,65, otwiera perspektywę ku temu, żeby rzeczywiście taką sytuację obserwować, żeby takie zjawisko było wkrótce obserwowane. Być może nawet na naszych oczach w okresie międzyświątecznym będziemy próbowali zejść poniżej poziomu 4,60, a ja osobiście spodziewam się ataku na poziom 4,55. Oczywiście nie wiadomo w jakim terminie, ale perspektywy teraz są zdecydowanie pro-złoty. I sytuacja techniczna sprzyja temu, żeby obserwować kontynuację tendencji, która jest obserwowana na rynku krajowej waluty już od października. I jakie są prognozy? Warto też zwrócić na to uwagę. Na pierwszym wykresie są prognozy w ogóle dla wszystkich tych najważniejszych walut naszego regionu w zbiorczej tabeli, która przedstawia prognozy najważniejszych instytucji na pierwszy kwartał, na koniec drugiego kwartału, trzeciego, czwartego kwartału. Dlatego warto sobie zwrócić uwagę, jak tutaj rynek prognozuje, gdzie rzeczywiście możemy się znaleźć. A na następnym wykresie już poszczególne instytucje najważniejsze finansowe prognozują, co się ma wydarzyć na koniec następnego kwartału. I co jest bardzo interesujące, jesteśmy teraz na poziomie 4,64, a zobaczmy, że na koniec pierwszego kwartału 2023 roku rynek sygnalizuje wśród najbardziej optymistycznych perspektyw i tych prognoz, że mamy być na poziomie 4,65, a to oznacza, że rynek zachowuje się jeszcze bardziej optymistycznie niż skrajnie optymistyczne prognozy, a to moim zdaniem także jest dowód pewnego rodzaju zaskoczenia tym, co się dzieje na rynku złotego, ponieważ nie ma instytucji, które prognozowałyby, że aż tak bardzo złoty zacznie się umacniać, a to jest dobra perspektywa. Na następnym wykresie mamy już posegregowane te wszystkie prognozy banków, instytucji finansowych i ten wykres pokazuje medianę prognoz, najwyższe i najniższe prognozy i widzimy, że ścieżka mediany zakłada, że 2023 rok przyniesie nam jednak umocnienie krajowej waluty. Według rynku złoty powinien być teraz w okolicach poziomu nad poziomem 4,80, a jesteśmy w rejonie 4,64, czyli rzeczywiście umocnienie krajowej waluty staje się faktem i być może będziemy się poruszać po trajektorii, która jest jeszcze lepsza niż te czerwona
banda wykresu, czyli te najbardziej skrajnie optymistyczne prognozy. Natomiast negatywną informacją jest to, że rynek opcji, który pokazuje, jak tutaj inwestorzy którą stronę bardziej faworyzują, pokazują nam, że opcje na wzrosty są droższe niż opcje na spadki pary euro do złotego i oczywiście to jest sygnał, że rynek boi się tego, że ten trend umocnienia krajowej waluty jest krótkotrwały i zakładają, że warto się zabezpieczyć przed następną falą osłabienia krajowej waluty. Jaki jest główny powód tego, że złoty się umacnia? To jest oczywiście ruch na euro-dolarze, czyli na amerykańskim dolarze. Zobaczmy, że na przestrzeni całego 2022 roku, kiedy euro-dolar spadał, czyli amerykański dolar się umacniał, to wtedy dochodziło do umocnienia krajowej waluty. Natomiast kiedy amerykański dolar zaczął się osłabiać, a to widzimy już od przełomu września i października, to złoty automatycznie zaczął się umacniać i tą tendencję obserwujemy i to jest główny powód tego, co się dzieje na rynku krajowej waluty. Wniosek jest taki, że umocnienie krajowej waluty, którą teraz obserwujemy, to jest pochodna tego oczekiwania na dalsze osłabienie amerykańskiej waluty, czyli że euro-dolar będzie rosnąć. Jeżeli faktycznie tendencja na euro-dolarze będzie ku wzrostom, to spodziewajmy się naturalnej presji na to, żeby złoty się umacniał. Dlaczego? Jakie jest wytłumaczenie tego zjawiska? Jest ono bardzo proste. Jeżeli euro-dolar spada, czyli kapitał z całego świata płynie do amerykańskiego dolara, oznacza to, że wypływa on z rynków takich jak rynek złotego, jak rynek polskich aktywów. Natomiast kiedy euro-dolar rośnie, oznacza to, że kapitał z Wall Street, ze Stanów Zjednoczonych ucieka i szuka na całym świecie stopy zwrotu, a rynek krajowej waluty jest jednym z najlepszych do inwestowania, do szukania stopy zwrotu, ponieważ kupując złotego, inwestując w polskie obligacje, a przede wszystkim w rynku akcji, można uzyskać podwójną stopę zwrotu nie tylko z aprecjacji, czyli umocnienia krajowej waluty, ale także z wzrostu instrumentów bazowych typu w tym wypadku rynek akcyjny, czyli w takim wypadku, kiedy euro-dolar rośnie także w naturalny sposób presja na to, żeby giełda papierów wartościowych kontynuowała tendencję wzrostową, żeby rosła i to bez względu na to, co się będzie tutaj działo w naszej polskiej polityce, jakichś wypowiedziach banków centralnych, bankierów centralnych i innych sytuacji. Nie ma to po prostu żadnego znaczenia, a ryzyko geopolityczne, które oczywiście cały czas istnieje i wpływa na wycenę polskich aktywów, jest już moim zdaniem zdecydowanie zawarte w wycenie amerykańskiego dolara. Teraz, kiedy amerykański dolar się osłabia, wygląda na to, że te ryzyko na poziomie, na którym jest teraz generowane, jest już po prostu w cenach polskich aktywów i pośrednio oczywiście także w amerykańskim dolarze. I odpowiednio prognozy dla amerykańskiego dolara względem złotego, czyli para dolar do złotego, która ma oczywiście największy potencjał spadkowy z powodu oczywiście zachowania i mnożnika, który wynika z euro-dolara. W takim wypadku widzimy, że też poruszamy się jeszcze bardziej optymistycznie niż skrajnie optymistyczne prognozy. Jesteśmy na poziomie 4,37, a skrajnie optymistyczne prognozy na koniec pierwszego kwartału 2023 roku to jest poziom 4,48, więc naprawdę sytuacja w tym wypadku sprzyja temu, żeby wieścić, że rynek jest zaskoczony i że część inwestorów, którzy nie wierzą w złotego, teraz muszą nawracać i kupować w panice, odnawiać swoje pozycje, co jeszcze bardziej napędza tendencję. I oczywiście to, że dolar złoty tak dynamicznie spada, jeszcze bardziej niż zakładały optymistyczne prognozy, oznacza także, że będzie spadać w naturalny sposób presja inflacyjna i to jest także czynnik, który będzie pomagać temu, żeby ukształtować właśnie na naszych oczach teraz szczyt inflacji w naszym kraju. I na następnym wykresie oczywiście też mediana prognoz, najwyższe i najniższe prognozy dla dolar złotego i widzimy, że w tym wypadku jeszcze bardziej rynek nastawia się, że cały 2023 rok przyniesie umocnienie, aprecjację krajowej waluty polskiego złotego. Wykres długoterminowy w tym wypadku jest jeszcze bardziej
optymistyczny na dolar złotym, ponieważ pokazuje, że nie tylko obroniło się w ostatnim kwartale, w tym, który teraz się kończy, górne ograniczenie 6-7-letniego kanału wzrostowego, ale także cała świeca kwartalna zapowiada umocnienie, być może ruch nawet w okolice poziomu 3,80, gdzie mamy dolne ograniczenie tej wieloletniej formacji. I oczywiście, jeżeli rzeczywiście stanie się tak, jak tutaj prognozuje rynek, plus oczywiście będzie to potwierdzone zachowaniem euro-dolara, to być może będziemy świadkami nawrotu do polskich aktywów w skali takiej, którą ostatni raz obserwowaliśmy w latach 2003-2007, kiedy też na fali wzrostów euro-dolara w długim terminie doszło na polskich aktywach do wielkiej hossy, naprawdę gigantycznej hossy i moim zdaniem analogia do tego, co się działo 20 lat temu na polskich aktywach jest w pełni uzasadniona. Polskie obligacje na razie są cały czas w konsolidacji, średnia 200-sesyjna działa bardzo ładnie, natomiast presję moim zdaniem na akcje widać jak na dłoni. Co prawda wczorajsze zachowanie Wall Street nie pozwoliło, żeby zakończyć nad poziomem 1800 punktów na indeksie WIG20, ale ten poziom cały czas jest w grze. Jeżeli w końcówce tego roku naprawdę zakończymy sesję nad tym poziomem psychologicznym, to rynek zauważy, że wygląda na to, że wybijamy się górą z formacji przypominającej trójkąt o miesięcznej charakterystyce, a w takim wypadku nagrodą za takie wybicie powinien być ruch co najmniej w okolice poziomu 2000 punktów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy i to pomimo tego, co się wczoraj wydarzyło na Wall Street. Jak powiedziałem, największym zagrożeniem bądź też największą nadzieją na to, co się wydarzy na rynku złotego jest zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie swoim dolarowym. I to właśnie teraz obserwujemy, że indeks sięga swojego wsparcia i rynek będzie musiał wkrótce wybrać kolejny kierunek. Tym kierunkiem będzie to, co się wydarzy prawdopodobnie na danych z rynku pracy i na danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych za grudzień, które poznamy na początku stycznia, więc teoretycznie powinniśmy tutaj obserwować jeszcze przez kilka dni konsolidację i niewielką zmienność. Natomiast widzimy na następnym wykresie, jak z miesiąca na miesiąc coraz bardziej ubywało byków dla amerykańskiego dolara. I to jest oczywiście znaczący ubytek tych, którzy liczą na to, że amerykański dolar będzie się dalej umacniał. Natomiast nie widać jakiegoś skrajnego pesymizmu, jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara, to jest dobra wiadomość. Sam euro-dolar konsoliduje się cały czas w okolicach poziomu 1,06, natomiast bardziej interesująco jest moim zdaniem na parach związanych z jenem, w tym wypadku dolar-jen, który w tym tygodniu przeżył kapitulację Banku Japonii w okolicach poziomu 0,25% na rentowności japońskich obligacji i w tym wypadku moim zdaniem rynek będzie oczekiwał kolejnego posunięcia banku centralnego i rentowności japońskich obligacji są teraz głównym determinantem wydarzeń na rynku jena japońskiego. Tam też trwa lekka korekcja, więc trwa także lekka korekta na rynku jena. Natomiast na następnym wykresie widzimy, jak bardzo teraz inflacja, która jest problemem także w Japonii, która jest najwyższa od lat 80., sprawia presję, żeby wyprzedawać te japońskie obligacje, co spowodowało oczywiście tą kapitulację Banku Japonii, która była opisywana kilka dni temu na kanale. Warto się zaznajomić z tymi materiałami. Amerykańskie obligacje są cały czas bardzo stabilne. Przypominam, że w rejonie 3,70% na rentowności mamy górne ograniczenie kwartalnego kanału spadkowego, więc przed rynkiem ważny wybór, co się dalej wydarzy i moim zdaniem to także będzie wpływało na perspektywy dla indeksów giełdowych, a dzisiaj poznamy ważne dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Będzie to wskaźnik PCE, to jest ulubiona miara inflacji Fedu. I jeżeli ten wskaźnik będzie także niższy niż zakładały prognozy, może stać się to pretekstem do tego, żeby znowu zacząć kupować ryzyko, ponieważ inwestorzy zobaczą, że inflacja spada szybciej niż zakładały prognozy, a w takim wypadku będzie to oznaczało, że Fed prawdopodobnie blefuje ze swoim bardzo jastrzębim nastawieniem dla perspektyw rynkowych. Warto być tego świadomym. Poznamy także dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku, które także mają duże znaczenie. O 14:30 będzie ta publikacja, o godzinie 16:00 sprzedaż nowych domów i wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan.
Spodziewam się dzisiaj bardzo dużej zmienności na rynku akcyjnym. Wczorajsza sesja przyniosła nam gwałtowną nawet wyprzedaż, ale bronił się poziom rejon moim zdaniem 3800 punktów cały czas jest w grze. Wyciąganie w końcówce dnia dało nadzieję na to i odsyłam do wczorajszego materiału, że ta wielka 13-letnia linia hossy na indeksie Nasdaq 100 będzie jednak obroniona. Myślę, że te nadzieje cały czas tkwią. Dzisiejsze dane o inflacji mają potencjał ku temu, żeby wywołać tutaj znowu optymistyczną reakcję rynkową. Natomiast jak widzimy w tym roku, pierwszy raz od 1933 roku indeks Dow Jones Industrial Average zachowuje się lepiej niż indeks Standard & Poor's 500 i to jest także pewnego rodzaju spora ciekawostka. W Europie indeks DAX broni dzielnie poziomu 14 tysięcy punktów. Moim zdaniem wydarzenia w tym rejonie cały czas mają dużą wagę. Rynek zaczyna przywiązywać do tego dużą wagę i moim zdaniem to jest punkt odniesienia. Natomiast brak wskazań płynących z Bitcoina i zamierająca zmienność nie wspiera ani jednej, ani drugiej strony, ani popytu, ani podaży na indeksach giełdowych. Warto o tym pamiętać. Natomiast to, co wspiera podaż i scenariusze prospadkowe, to zachowanie miedzi, ponieważ zamknięcie poniżej poziomu 8300 punktów to jest bardzo poważne ostrzeżenie, a jeżeli podczas dzisiejszej sesji dojdzie także do przebicia ostatnich minimów, to oczywiście otworzą się perspektywy do rysowania negatywnych scenariuszy dla giełd papierów wartościowych i dla rynków ryzyka. Mamy potwierdzenie dolnego ograniczenia klina zwyżkującego na cenie złota, więc bardzo uważajmy w sytuacji, kiedy doszłoby do przebicia wczorajszych minimów, ponieważ będzie to zachęta i zaproszenie do nawrotu tendencji spadkowej ceny złota, a rynek ropy naftowej konsoliduje się w okolicach średniej 200-sesyjnej, w okolicach $77 i prawdopodobnie tu zakończymy cały tydzień. Także zobaczymy, co się dalej wydarzy. Złoty co dalej? Dzieją się ważne rzeczy w czasie świąt, oznacza perspektywę aprecjacji, umocnienia krajowej waluty, nawet z tym, żeby zakończyć cały rok z takim silnym złotym, jaki nie obserwowaliśmy od bardzo wielu miesięcy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i widzimy się dzisiaj po południu. Pozdrawiam.